takiej już powigilijnej atmosferze, jeszcze jednak przesyconej wspomnieniem świąt czy świętami, witam Marcina Drogomierskiego o rynku nieruchomości i co dzisiaj pokażemy? Bardzo ciekawe rzeczy. Pokażemy po pierwsze indeksy cen. Marcin bada ceny ofertowe, ale skonfrontujemy je z cenami transakcyjnymi, które są lekko opóźnione, bo te dane o cenach transakcyjnych mamy troszeczkę z opóźnieniem i to będą ceny takie nominalne, bez inflacji, takie z uwzględnieniem inflacji. Marcin także również przedstawi wskaźnik dostępności mieszkań oraz relacje zarobków do cen mieszkań w niektórych miastach, a na końcu mam dla Marcina i dla Państwa niespodziankę. Warto dotrwać do tego końca. Czekajcie, nie powiem Marcinowi, na czym ona polega, ponieważ by już wiedział i to nie byłaby niespodzianka i zaskoczenie. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, inwestowanie, subskrybuj ten kanał. Pisz nam również w komentarzach propozycje nowych tematów, swoje odczucia na tematy rynku. No i przypominam, że na stronie symen24.pl te same audycje często znajdują się w wersji takiej wzbogaconej o opisy i o statyczne wykresy, statyczne tabele, a tego nie możemy pokazać w filmie YouTube, więc zapraszam również na stronę symen24.pl. Marcinie, zacznijmy od razu od indeksu mieszkań i tego indeksu cen bez uwzględnienia inflacji. Co to jest? Tłumacz nam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku. Witam u schyłku 2023 roku, który jak wiemy był bardzo ciekawy. Przede wszystkim obfitował w klientów popytowych, było mało klientów podażowych na rynku wtórnym, mało było ofert na rynku pierwotnym, to znaczy na początku trochę ich było, ale szybko się wyprzedały. Popyt przewyższał podaż, no i efektem tego był ogromny tegoroczny wzrost cen mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wskaźnik trendu cenowego mieszkań nominalny, czyli właśnie oparty o te ceny, które widzimy w ogłoszeniach w portalach nieruchomościowych, no wygląda tak, jak wygląda. Widzimy końcówka roku, a w zasadzie można powiedzieć od marca tego roku, no to jest niemalże lot w kosmos, czyli ceny wybiły bardzo mocno. Jeżeli zrobimy takie porównanie rok do roku, to ceny ofertowe mieszkań w Krakowie wzrosły o rekordowe ponad 30%. Ceny ofertowe mieszkań w Warszawie, we Wrocławiu wzrosły o 1/4. Ceny mieszkań w innych dużych miastach wzrosły o około 20%. No, takich wzrostów cen nie widzieli najstarsi górale. No i to właśnie odzwierciedla wskaźnik trendu cenowego, który dla Państwa przygotowałem. No jednocześnie od razu chciałbym, żebyśmy spojrzeli się na indeks cen transakcyjnych. Jak pamiętacie, na tamtym wykresie narysowałem takie dwie kreski zielone wskazujące mniej więcej marzec i wskazujące ten tu moment, bo ten wykres kończy się na trzecim kwartale 2023, co oznacza, że w dużej części na transakcje ułożyły się transakcje cen mieszkań uzgodnione jeszcze nawet w drugim kwartale, czy w ostatnich miesiącach drugiego kwartału 2023. I u Marcina od tego momentu mniej więcej dalej była ta rakieta wzrostowa, tak? Musimy to pokazać. Ale generalnie ten wykres cen transakcyjnych zgadza się z Twoim wykresem cen dla cen ofertowych, jest po prostu opóźniony ze względu na dane. Od razu dodam, że ta górna linia to jest Szczecin, ta dolna linia to jest Warszawa, indeks cen. Trochę też pewnie inaczej liczony u Marcina, zaraz pytamy się, bo ten indeks tutaj jest tak pokazany, jak to pokazuje GUS, czy NBP, czy Eurostat, czyli takim rokiem 100% jest rok 2015 rokiem odniesienia. Marcinie, jak to wygląda na Twoim wykresie?
U mnie punktem startowym jest rok 2007, a wartość indeksu liczona jest średnimi cenami ofertowymi mieszkań na rynku wtórnym w 10 największych miastach i jest ona ważona liczbą mieszkańców tych miast. No rozumiem, ale jakby to nie było, oba wykresy są bardzo spójne i to jest najważniejsze, że pokazują, że ceny ofertowe zgadzają się z cenami tymi transakcyjnymi i tutaj od razu przejdziemy do drugiego wykresu, który Marcin przygotował, czyli ten sam indeks mierzony cenami, ale z uwzględnieniem inflacji. I ja Wam też w międzyczasie, jak Marcin będzie mówił, pokażę takie wykresy przygotowane przez Eurostat. Wskaźnik trendu cenowego mieszkań realny, czyli właśnie nie oparty wyłącznie na tym, co widzimy w ogłoszeniach, to jakie ceny mamy przed oczami, ale te ceny skorelowane jeszcze z inflacją, która no, póki co nas nie opuszcza. Na szczęście jest mniejsza niż jeszcze kilka miesięcy temu, ale wciąż jest wysoka. No i jeżeli tę inflację uwzględnimy, to widać, że w ostatnim czasie, można powiedzieć od końca pierwszego kwartału tego roku, no, ceny realne wystrzeliły w górę, czyli realnie mieszkania mocno zdrożały i to tak jak mówię, w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wcześniej, jak widzimy, od przełomu roku 2021-2022 one realnie taniały. To znaczy, tak naprawdę ceny ofertowe albo stały w miejscu, albo ulegały niewielkiej korekcie. Natomiast my w tym czasie nieco więcej zarabialiśmy, a do tego spadała inflacja. W związku z czym można powiedzieć, że wartość mieszkań oferowanych spadała. Natomiast tak jak mówię, ostatni okres, czyli od pierwszego kwartału bieżącego roku, no to szybki wzrost realnych cen mieszkań i proszę zobaczyć, wartość mieszkań, te realne ceny po raz pierwszy przekroczyły tę granicę, którą wyznaczał punkt startowy, czyli 2007 rok. W końcu te mieszkania, ci, którzy kupili mieszkanie w 2007 roku, mogą powiedzieć, że ich mieszkania teraz wreszcie są relatywnie droższe niż przed 16 laty. Wzrost wartości, wzrost cen mieszkań liczony od 2013 roku no jest w tej chwili już naprawdę bardzo duży i można powiedzieć, że osoby, które w tym okresie, właśnie w czasie tego dołka 2013-2014 kupiły mieszkanie, no to są teraz na bardzo dużym, realnym plusie. No tutaj chciałem pokazać, Eurostat widzi troszeczkę inaczej, ale Eurostat też liczy, to jest Polska, ten fioletowy tutaj kawałeczek. Po pierwsze to jest do drugiego kwartału 2023 i już widać to takie odbicie, o którym Marcin mówił. Po drugie są to ceny transakcyjne i odniesione do mieszkań, do domów, do wszystkich nieruchomości mieszkalnych, a nie tylko do mieszkań. Wykres jest generalnie ten sam. Przejdźmy, Marcin, w takim razie do dostępności mieszkań. Tak, to jest bardzo interesujący, myślę, wykres, ponieważ odczarowuje to, o czym w sumie nawet niewiele się mówi w mediach, czyli to, na ile na jakie mieszkania, na jaką powierzchnię mieszkania nas realnie stać, jeżeli weźmiemy pod uwagę nasze zarobki, jak to się zmieniało w czasie. I ten wykres jest takim zderzeniem średniego wynagrodzenia w Polsce, wynagrodzenia brutto podawanego przez GUS, zderzenie z średnią ceną ofertową mieszkania na rynku wtórnym, znowuż ważoną dla 10 największych miast. Czyli można powiedzieć przenośni trochę średnią ceną ofertową mieszkania w Polsce. No i tu wyraźnie widzimy, że od 2007 roku do mniej więcej przełomu 2016-2017 roku ta dostępność mieszkań dla przeciętnego Kowalskiego cały czas rosła. To znaczy za otrzymywaną pensję mógł Kowalski kupić coraz większą
powierzchnię mieszkania, coraz większy kawałek mieszkania, może tak to ujmijmy. Od 2017 roku cały czas ten trend szedł w drugą stronę, czyli za pensję mogliśmy kupić coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Potem jest niewielki wystrzał w górę w tym krótkim okresie po wybuchu pandemii, kiedy ceny przez chwilę stały w miejscu, a zarobki wciąż nieznacznie, ale rosły. Potem można powiedzieć, że znowuż taka górka, te dwie góreczki, takie, które widzimy prawie na końcu, to jest przełom roku 2022-2023, czyli ten czas, kiedy były już bardzo drogie kredyty, można powiedzieć prawie niedostępne, kiedy na rynku zapanował marazm, wszyscy myśleli, że no, czekają nas spadki, czeka nas korekta cen. No, ale co się okazało? No, nastąpiła zapowiedź programu Bezpieczny Kredyt 2%, rynek się ożywił, potem ożywił się jeszcze bardziej od czerwca, lipca tego roku. No a jak rynek się ożywił, klienci rzucili się na zakupy, mieszkań brakowało, ceny zaczęły gwałtownie rosnąć, o czym mówiliśmy wcześniej. Zarobki, owszem, te podawane przez GUS rosną, natomiast ta skala wzrostów jest absolutnie nieadekwatna do wzrostu cen mieszkań. No i widzimy, że efektem tego jest spadek tego wykresu, tej linii w dół, taki bardzo gwałtowny, bardzo wyraźny, i to oznacza, że znowu za średnią pensję możemy kupić mniejszy kawałek mieszkania. Zeszliśmy, można powiedzieć, do poziomu z końcówki 2021 roku, a jak przesuniemy sobie tę przerywaną strzałkę w drugą stronę, to zbliżyliśmy się do tej dostępności mieszkań, jaką mieliśmy no, na początku 2013 roku. I teraz Krótko taka, mówiąc, stać nas na mniej. i teraz taka drobna uwaga, stać nas na mniej, jak powiedziałeś, ale jedno wyjaśnienie podstawowe, no to jest to odniesienie wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw podawanych, tak jak GUS podaje, czyli on liczy te przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej pracowników, nie liczy tych małych pracowników, pomija budżetówkę i po prostu to jest takie troszeczkę przekłamanie. Te zarobki, zresztą brutto liczone, jak rozumiem, one są po pierwsze brutto, nie netto, a my kupujemy za to, co dostajemy netto, czyli mniej, a mediana w ogóle zarobków jest jeszcze niższa niż ten wykres, jeżeli weźmiemy całe społeczeństwo. Natomiast, co jest ważne, zwróćcie uwagę, że gdybyśmy odbili tę krzywą w pionie, to mielibyśmy mniej więcej tak, jak zmieniają się ceny. Czyli tu, gdzie jest górka, to byłby mniej więcej dołek cenowy, no może z niewielkim przesunięciem tam bliżej 2013 roku. Tak by to wyglądało. No i teraz ten wzrost. Wniosek jest taki i pytanie, dlaczego my nie kupujemy mieszkań wtedy, kiedy nas stać na więcej, kiedy za pensję możemy sobie pozwolić bardziej kupić mieszkanie. My kupujemy je akurat wtedy, kiedy nasza średnia pensja pozwala nam kupić mniejszy kawałek mieszkania. Zmierzysz się z tą zagadką, czy nie? Tak, oczywiście. No, to jest właśnie bardzo ciekawe dla rynku nieruchomościowego. Kupujemy mieszkania, no właśnie, niestety nie wtedy, kiedy bardziej nas na nie stać, kiedy więcej zarabiamy, a ceny są niższe, tylko kupujemy je wtedy, kiedy łatwiej jest o tani kredyt. I tak naprawdę zakupy mieszkaniowe, ten rynek mieszkaniowy w ogromnej mierze uzależniony jest od dostępności taniego kredytu. No i właśnie, ruszamy po zakupy, kiedy ten kredyt jest tani i ceny są przystępne. Potem w miarę tego nawału popytowego te ceny idą w górę. Automatycznie popyt zaczyna spadać i po tej fali kulminacyjnej popytowej, kiedy
ceny mieszkań znowuż są wysokie, następuje odwrót klientów, mamy ten okres takiej stagnacji, stabilizacji, jak zwał, tak zwał. W każdym razie, tak jak mówię, zakupy nie są efektem tego, ile zarabiamy, tylko tego, jak na ten rynek są dorzucane tanie pieniądze, przede wszystkim właśnie w formie taniego kredytu. Mieliśmy z tym do czynienia krótko po wybuchu epidemii, kiedy oprocentowanie kredytów było bliskie zeru. Wtedy mieliśmy ten wielki boom na zakup mieszkań i to samo mamy teraz od lipca tego roku, kiedy wszedł bezpieczny kredyt 2%. Znowuż tani pieniądz, klienci ruszają po zakupy, a ceny w tym czasie szybko rosną. W tym okresie jeszcze tej pandemii, czy też zaraz po pandemii, to była taka sytuacja, że ruszyli również ludzie, którzy mieli pieniądze odłożone gdzieś w bankach czy po skarpetach, wszystko jedno, i nie mieli żadnego prawie oprocentowania w bankach, więc oni uznali, że nieruchomości będą dobrym zabezpieczeniem. Nie wszyscy z tych ludzi to byli tacy typowi inwestorzy, którzy na przykład kupują mieszkania po to, żeby zarabiać na najmie. To była też spora grupa ludzi, którzy po prostu alokowali swoje środki. Kolejny wykres przedstawia wspomnianą wcześniej relację średniego wynagrodzenia brutto do cen ofertowych mieszkań w wybranych 4 miastach. I tutaj mamy Warszawę, Kraków, Łódź i Poznań. No i nie ma co się oszukiwać, te wykresy są bardzo podobne do tego wykresu uśrednionego, czyli znowuż do przełomu 2016-2017 ta dostępność mieszkań w każdym z tych 4 miast rosła. Od tamtej pory systematycznie, powolnie spadała. Krótki był wzrost rzeczonej dostępności w okresie tuż po wybuchu epidemii, czyli drugi, trzeci kwartał 2020 roku, potem znowu spadki, potem znowuż zarabialiśmy więcej, ponieważ te pensje nasze systematycznie idą w górę, nieznacznie, ale jednak, więc znowu na przełomie 2022-2023 roku mogliśmy sobie pozwolić na nieco więcej, stać nas było na nieco więcej, kupując mieszkanie na rynku wtórnym, ale znowuż od marca, kwietnia tego roku obserwujemy spadek dostępności. No i jest on bardzo, bardzo wyraźny. Tak linia zmierzająca w dół pokazuje, jak ten rynek się zmienia i jak to jest naprawdę, czyli na co nas stać w oparciu o to, co zarabiamy, a nie w oparciu o to, co oferują nam banki. Widzę, że zmiana w Poznaniu jest najspokojniejsza, taki najmniej tutaj huśtawka nastrojów. W Łodzi największa huśtawka, ale tutaj trzeba też dodać, że ty, Marcin, odniosłeś, jak rozumiem, do wynagrodzeń średnich w Polsce. Gdyby odnieść na przykład średnie wynagrodzenie w Warszawie, warszawskie średnie wynagrodzenie do cen, no to ten wykres byłby, pocieszę warszawiaków, trochę wyższy. Tutaj mniej więcej byście się wspięli nie na ten poziom około 0,5 metra, tylko mniej więcej 0,7 metra to jest to, co moglibyście kupić. Ale prawda jest też taka, że badałem rynek na przykład zielonogórski, gdzie za pensję średnią zielonogórską można kupić powyżej metra kwadratowego mieszkania, więc nawet to pokazuje, że może gdzieś zarabiasz mniej, a stać się na większe mieszkanie, tak jak tutaj Marcin te prawidła pokazał. W zasadzie to jest taki smutny wniosek, że na niewiele nas stać, że musimy długo pracować, bo ile lat trzeba pracować na jakieś mieszkanie, gdybyśmy oszczędzali całą pensję. I właśnie, Marcin, mam ten 5. temat. Pytanie, jak przewidujesz polski rynek nieruchomości, a raczej czy oceniasz, że dzisiejsze zachowanie klasy politycznej w pokazywaniu budżetu i mówieniu o rynku nieruchomości daje nam możliwość, jeżeli jesteśmy inwestorami, do snucia jakichkolwiek
przewidywań. Od razu dam, o co mi chodzi. Przykład. Budżet ogłoszony, w którym nie powiedziano ani słowa o kredycie 0%, 2%, 1,5%. Pominięto temat milczeniem. Z drugiej strony nowy minister od technologii i rozwoju zapowiada kredyt 0%, nawet albo między 0 a 2% i zwiększenie grupy beneficjentów. Można coś przewidywać na 2024 w tej sytuacji? Tak, właśnie o te prognozy, o te przewidywania byłem już niejednokrotnie pytany i powiem szczerze, jesteśmy w takiej sytuacji, że mówienie o tym, co będzie za kwartał, za pół roku czy za rok, jest w tej chwili jak wróżenie z fusów czy czytanie ze szklanej kuli. Mamy tak wiele niewiadomych, że moim zdaniem możemy sobie różne hipotezy snuć, co będzie, jeśli się wydarzy to albo to. Natomiast ogólnie takiego przewidzenia, tak jak mówię, nawet tego, co będzie w marcu przyszłego roku, moim zdaniem w tej chwili absolutnie nie da się powiedzieć, dlatego że tak, no właśnie, nie wiemy, co będzie z kredytem, bezpieczny kredyt 2%, czy on zaraz wygaśnie, czy będzie przerwa w przyjmowaniu wniosku o ten kredyt i przyznawaniu tych dopłat, czy tej przerwy nie będzie, czy środki na ten kredyt zostaną zwiększone i on sobie dalej się będzie kręcił i pompował ceny. Nie wiemy, jak będzie zachowywała się inflacja, a zauważmy, że w ostatnich 2 miesiącach ona znowu odbiła. No jeżeli ta inflacja pójdzie jeszcze w górę, to znowuż dostępność tych kredytów normalnych, rynkowych, normalnie oprocentowanych spadnie. Pamiętajmy, że w tej chwili mniej więcej połowa transakcji kredytowych jest realizowana na bezpieczny kredyt, połowa na ten kredyt rynkowy. No więc gdyby była taka sytuacja, że odpadnie bezpieczny kredyt, a kredyt komercyjny stanie się mniej dostępny, no to spadek popytu jest murowany, duży. Ale tak jak mówię, są to gdybania. Kolejna rzecz, zobaczymy, co się będzie działo na rynku najmu, ponieważ ja mam już takie pierwsze spostrzeżenia, że na rynek zaczynają trafiać mieszkania, które się nie chcą wynająć. Także Na rynek sprzedaży, żeby to na rynek zjawisko sprzedaży. zmieniało. Tak, jak najbardziej. Kolejna rzecz, wakacje kredytowe. Pamiętajmy, że korzysta z nich bardzo wiele osób, które w ostatnich latach kupiły mieszkanie, które kupiły to mieszkanie w czasach, kiedy oprocentowanie kredytów było nikłe, oscylujące w granicach 0%, a potem po wybuchu inflacji to oprocentowanie i te raty przede wszystkim wskoczyły bardzo w górę, bardzo obciążając budżet domowy. Rzeczywiście wakacje kredytowe wielu osobom bardzo ulżyły, bo przez kilka miesięcy w roku mogły tych rat do banku nie odprowadzać. Pytanie, co się wydarzy, jeżeli te wakacje nie zostaną przedłużone? Czy część z tych osób nie zdecyduje się, nie mogąc udźwignąć tych rat, nie zdecyduje się sprzedać mieszkania? Kolejna rzecz, że też te wyższe raty potencjalnie w razie braku wakacji kredytowych mogą być próbowane być przerzucone na najemców, tych, którzy mieszkają w tych mieszkaniach kupionych na kredyt. Ale to może być bardzo ciężkie, no więc z kolei może skłaniać jednak do sprzedania takiego mieszkania. No i kolejna, ostatnia rzecz, która też się trochę z tym rynkiem najmu wiąże, czyli to, o czym często mówimy, jak będzie wyglądała migracja, tudzież napływ, tudzież odpływ uchodźców z Ukrainy, którzy stanowią ogromną część popytową właśnie na rynku najmu. Także tak wielu rzeczy w tej chwili nie wiemy, mimo że koniec roku tuż, że przewidywanie tego, co będzie po Sylwestrze, w kolejnych tygodniach, naprawdę jest dziś szalenie trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Znaczy, oczywiście, że przewidzenie przyszłości jest niemożliwe, ale możemy budować jakieś scenariusze i w ogóle, jeżeli inwestujesz w coś, to powinieneś uwzględniać cykl gospodarczy, fazę takiego cyklu i działać zgodnie z tą fazą cyklu, inwestować zgodnie z tą fazą, a nie koniecznie wbrew. Nie zawsze inwestycje wbrew
są dobre, chociaż czasami to się zdarza. Zapraszam przy okazji na audycję taką długą, bardzo prawie godzinną, gdzie jest szczegółowe wyjaśnienie cykli historii, teorii o cyklach, o lewarowaniu właśnie, bo Marcin, mówiłeś o tych kredytach i najmach. Wiele osób lewarowało swoje inwestycje w najem, kupując mieszkanie na kredyt i to czasem przy bardzo dużym lewarze. I przy wzroście oprocentowania, które wiele osób mogło dotknąć, sporym wzroście oprocentowania kredytów, to nagle doszło do sytuacji, że nie spełniali swojego założenia, bo większość z nich albo wiele z nich zakładali, że w najgorszym razie, jeżeli będą się finansowali tym kredytem, no to czynsz będzie im pokrywał ratę kredytową. A najemcy nie podzielili ich opinii, bo po tym boomie Ukraińców przybywających do Polski, ale jednocześnie przy boomie ludzi, którzy inwestują w kupowanie mieszkań na wynajem, nastąpiła sytuacja taka, że najemcy powiedzieli czynszom stop i już w tym roku widzimy, że czynsze nawet zaczynają spadać, albo negocjacje są dużo lepsze, albo mieszkania dłużej stoją. Nie wszędzie od razu, powiem wszystkim, i nie z każdym mieszkaniem. My mówimy o pewnych średnich dla Polski, a nie o tym, że w jakiejś miejscowości, czy w jakiejś dzielnicy, w jakiejś miejscowości dzieje się troszeczkę inaczej, bo to jest normalne. Rynek nieruchomości jest lokalny. Ale to pokazuje, że ten lewar przestaje pracować i te mieszkania też mogą częściowo wrócić. Tak przy okazji jeszcze, jeżeli inwestujesz w najem, to pamiętaj, że jedyne co jest pewne, to jest to, jaki czynsz dostaniesz, a zupełnie nie zakładaj na pewno kwoty, za jaką sprzedasz to mieszkanie. Na razie masz tę możliwość, że mieszkania zdrożały po prostu, więc można troszeczkę sobie odzyskać, jeżeli ta inwestycja z tym lewarem staje się nieopłacalna. Każdy musi przemyśleć. Inflacja, o której wspomniałeś. No, mamy niewielkie odbicie, ale mamy też, patrzymy się na budżet, nowy pomysł na budżet i tam dosypano dużo wydatków, bardzo dużo wydatków dosypano, już Balcerowicz zresztą właśnie powiedziałem ostrzega. Są to między innymi wydatki na zrealizowanie obietnic wyborczych, podwyżki dla budżetówki, nie tylko dla nauczycieli. Tak ogromne podwyżki no po prostu napędzają inflację, bo zawsze wypuszczenie pieniędzy na rynek napędza inflację. Poza tym też inflacja jest czasami taka, że ludzie myślą, że będzie inflacja, więc ta inflacja jest. To musimy pamiętać o takim naszym zachowaniu. Z drugiej strony mamy sytuację, kiedy jest gorzej ze sprzedażą produkcji przemysłowej i tutaj nawet ta liczona w cenach detalicznych nie zachowuje się dobrze, czyli już przedsiębiorcy trafili na jakiś opór w sprzedaży. Więc zobaczymy, ale ja sądzę, że jeżeli takie rozdawnictwo budżetowe będzie trwało, to zgodzę się z Leszkiem Balcerowiczem i powiem, że no jest to ryzyko nakręcania właśnie nie tylko długu, ale też inflacji po prostu. Co z tym kredytem, o którym powiedziałeś, to jest bardzo istotny czynnik. On, żebyśmy wyjaśnili słuchaczom, no na pewno wiemy, bo coś wiemy na pewno wiemy, że założenia zostały przekroczone i to ponad 5-krotnie. Jeżeli chodzi o ilość kredytów i kwoty wydane w tym czasie, jakie zaplanowano na 2023 rok. Wykonaliśmy w tym kredycie plan, można powiedzieć, na 2023-2024 i jeszcze górkę mamy. Wyłączenie bezpiecznik może nastąpić 8 dopiero stycznia, to jest najwcześniejsza data, ona wynika po prostu z ustawy. I te progi ostrożnościowe też już zostały przekroczone i to wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy o tym wiedzą. Dlatego tak naprawdę to ten program powinien, gdyby nic nie robić z istniejącą ustawą, on powinien stanąć, zostać zatrzymany i nawet nowy rząd, ten nowy, obecny rząd powinien się zastanowić nad dosypaniem pieniędzy do tego programu, znalezieniem skądś pieniędzy, skąd te banki otrzymają dopłaty do swoich rat, bo przecież banki pozawierały umowy i muszą te dopłaty otrzymać za rok 2023 wstecznie i w roku 2024. To wiemy. Natomiast czego nie wiemy, no to ja bym chciał się dowiedzieć,
ja bym chciał mieć spójność między programem koalicji i tym, co mówi minister. A ja widzę tak, że program koalicji to mniej więcej znalazł troszeczkę odzwierciedlenie w założeniach budżetowych, ale dzień lub 2 dni wcześniej, przed tymi założeniami nowych zmian w budżecie, minister od budownictwa zapewniał, że pieniądze na ten kredyt się znajdą, że nawet zostanie rozwinięty na więcej osób i zostanie nawet, może być nawet między 0 a 2%. Czyli rozdawnictwo dalej według ministra będzie trwało. To ja się pytam, kto ma rację? Minister finansów, nowy premier, umowa koalicyjna, czy minister, który mówi o czymś, co zresztą jego partia, bo on jest z partii Hołowni, potępia, bo jego partia Hołowni dosyć z rozdawnictwem ulgi podatkowe wprowadzić. Ale ten minister był przez lata partyjniakiem z PSL-u, więc może mu zostało, bo PSL chciał przecież akademik za złotówkę i kredyt 1,5%, nie 0. No, ja bardzo bym chciał wiedzieć pod koniec grudnia, co nasz rząd zamierza na 2024, bo chciałbym zaplanować jakoś swoją przyszłość. Troszeczkę przewidywalności oczekuję. No, może oni uzgodnią zdanie. Jak sądzisz, czy jest szansa, że w rządzie zostanie uzgodnione zdanie? Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że ono zostanie uzgodnione, być może nawet już zostało i odczytuję te wypowiedzi ministra jako, mam nadzieję, takie rozdawnictwo werbalne, czyli mówimy, że to przedłużymy, to będzie, żeby nie było szoku, tak? Natomiast w miarę upływu czasu, jak już ten budżet będzie wprowadzany w życie, no to moim zdaniem nieuchronne są cięcia, ponieważ no, gdzieś jest dno, gdzieś jest ta wytrzymałość rynku, tego sektora finansowego, więc nie da się znaleźć pieniędzy dla wszystkich na wszystko. No tak, to rozdawnictwo, które do tej pory miało miejsce, było naprawdę duże. Pamiętajmy, że te środki trafiały przede wszystkim rzeczywiście do osób mniej zarabiających, albo osób niepracujących, albo tym, którym w ogóle pracować się nie chciało, ale tak naprawdę, o ile poziom życia tych osób się podnosił, to akurat w przypadku rynku nieruchomości te osoby no, niespecjalnie zasilały szeregi grupy popytowej. Natomiast przez to, że te pieniądze na rynku były, one trafiały do przedsiębiorców większych, do dużych firm, do prezesów i tak dalej, w związku z czym można powiedzieć, że znowuż rosły przychody tej grupy, bym powiedział, i tak dobrze zarabiającej. Jak to się przekłada? No to w prosty sposób idzie w tym kierunku, że rośnie u nas grupa tych osób najzamożniejszych, tych, które robią zakupy na rynku premium. I to, o czym wielu zapomina, ten rynek u nas się cały czas rozwija, czyli tych osób, które, że tak powiem, spijają te drobne kwoty od obywateli i z tych kwot robią się duże majątki, tych osób przybywa. Dlatego te mieszkania, bym powiedział, z najwyższej półki mają się dobrze i ten rynek cały czas prężnie się w Polsce rozwija. Także tak jak mówię, mam nadzieję, że te zapowiedzi to jest tak zwane rozdawnictwo werbalne i jednak będziemy zmierzali do normalizacji rynku nieruchomości i jego przewidywalności. I tu jeszcze dodam, że gdyby rzeczywiście ten bezpieczny kredyt został wstrzymany, zawieszony, jakkolwiek to nazwiemy, to pamiętajmy, że oprócz tego, że z rynku zejdą ci klienci właśnie bezpieczno-kredytowi, to ci pozostali klienci też już nie będą tak aktywni, tak? Bo nie czując tej presji czasu, presji tego, że ktoś inny chce też kupić to mieszkanie, oni będą spokojniej oglądać, spokojniej podejmować decyzje, będą czekać na takie mieszkanie, które rzeczywiście im pasuje, odpowiada parametrami, lokalizacją. Nie będzie już tego ciśnienia, że muszę podjąć decyzję teraz, bo jak tego nie zrobię, to za drzwiami już stoi klient, który ma przygotowany wniosek o bezpieczny kredyt i jak ja tego nie wezmę, to on to weźmie. Nie. Nastąpi stabilizacja, uspokojenie, będzie więcej ofert, będzie można więcej obejrzeć, także bez wątpienia taka sytuacja byłaby korzystna dla tych, którzy chcą kupić
mieszkanie dla siebie bez udziału bezpiecznego kredytu. I co ważne, no właśnie ta sytuacja na rynku najmu też powoduje i wysokie ceny, czyli ta relacja kosztu zakupu do ewentualnego zysku z najmu powoduje, że jest mniejsze zainteresowanie ofertami ze strony inwestorów, co znowuż jest korzystne dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie dla siebie. Ale jak będzie, no to dopiero zobaczymy. Po pierwsze, widzę, że powinniśmy zrobić kolejną audycję, ale na temat, który jest bardzo istotny i postępującego rozwarstwienia w społeczeństwach, przepływu majątków do bardzo wąskiej grupy bardzo bogatych i biednienia, wymierania klasy średniej, bo to wbrew pozorom się dzieje nie tylko w Polsce i ma długoterminowe skutki na rynek nieruchomości. Widziałem zresztą takie opracowanie jednego z polskich think tanków na temat tego, że w 2030 roku to już mieszkania będą tak drogie, że ludzi na to nie będzie stać, więc będzie się rozwijał potężnie najem. No, think tank zresztą akurat był związany z tymi, którzy zarabiają na najmie, więc troszeczkę taka sterowana prognoza, ale wbrew pozorom niewykluczone, że to jest jeden ze scenariuszy. Musimy też pamiętać, że obecna koalicja, która rządzi, w swojej umowie ma pomysł na budowanie dużej ilości mieszkań komunalnych. Czy to i wspieranie takiego budownictwa oraz też w tej umowie jest wspieranie rewitalizacji, nazwijmy to tak w cudzysłowie, pustostanów, przywrócenia ich do jakiegoś działania. To byłaby duża podaż mieszkań. Jak do kogo kierowana, jak kierowana, to w ogóle nie jest powiedziane, to jest na razie tylko hasło, ale to byłby duży wpływ na rynek, nie dzisiaj i nie jutro, bo te mieszkania muszą być wybudowane dopiero, więc jeżeli by zostały faktycznie wybudowane, to będzie dopiero za kilka lat wpłynie na rynek, chociaż może mieć już wpływ, jeżeli zobaczymy, że te budowy zaczynają następować, bo wtedy nie będzie parcia na te kupowanie mieszkań. Nie bardzo zrozumiałem, co ty powiedziałeś o tym rozdawnictwie dotyczącym biednych, a przepływającym do bogatych, bo to raczej chyba nie było związane z rozdawnictwem związanym z rynkiem nieruchomości, tylko z innymi programami pomocowymi. Socjalnymi, tak. Socjalnymi. Zostawmy ten temat. Natomiast w nieruchomościach, no, jest to przepływ pieniędzy i ten bardzo tani kredyt spowodował, tak, niewielka grupa ludzi mogła kupić mieszkania taniej. W rezultacie, ale te mieszkania, tak jak sam powiedziałeś, w niektórych miastach w ciągu roku podrożały o prawie 30%, czy tam 20 parę procent, tak? Czyli oni wzięli kredyt tańszy, ale musieli się bardziej zadłużyć, więc tak długo spłacają. To jest efekt jeden. Drugie, ci wszyscy, którzy są w tym samym wieku, co ci ludzie, ale mieli nieszczęście być pracowici i kupić sobie mieszkanie i teraz chcą mieć większe, to muszą płacić więcej. Zachwyceni tym programem są na pewno ci, którzy sprzedają mieszkania, bo są więcej warte. Zachwyceni z pewnością są deweloperzy, bo im się nie zwiększając produkcji udało ruszyć sprzedaż. Zachwycone z pewnością są banki, które miały bardzo kryzysowe kilka czy nawet kilkanaście miesięcy, począwszy od mniej więcej połowy, czy tam nawet początków 2022 i nawet w tym 2023 na początku miał bardzo nędzną akcję kredytową, kredytów mieszkaniowych. A teraz proszę, full wypas, mnóstwo klientów i tych, którzy na takiej zasadzie też FOMO troszeczkę nie stać ich na ten kredyt, ale boją się, no to kupują te mieszkania. Może słusznie, może nie, przyszłość pokaże. A również ze strony tych kredytów, do których dopłacają wszyscy podatnicy. Natomiast no, nie daliśmy odpowiedzi, czy można coś przewidywać. Ja powiem tak, no, czuję dużą niepewność, bo ja bym chciał chociaż, i to jest takie wymaganie chyba jak każdego przedsiębiorcy, niech ta władza, jakakolwiek by nie była, niech ona nie przeszkadza, to jest po pierwsze, niech nie psuje,
A poza tym, jeżeli coś mówi, to niech to robi, niech mówi, niech ma spójny przekaz. Dla mnie, mam nadzieję, że panowie w rządzie się ogarną i dopracują się spójnego przekazu, że minister finansów będzie mówił to samo o wydatkach, co mówi premier, co mówi minister od spraw technologii, rozwoju i pozostali ministrowie, że to będzie jakaś jedna ekipa, która będzie mówiła jednym słowem i my jako przedsiębiorcy będziemy mówili tak, aha, oni stawiają na dalsze rozdawnictwo, działamy w ten sposób. Albo aha, oni ukrócili rozdawnictwo, działamy w inny sposób. A dzisiaj to ja nie wiem, czy ja mam pójść w lewo, czy pójść w prawo i czy to w ogóle jest taka zasada, że rządzi ten, kto wcześniej wstanie. Tak, no niestety niewiele wiemy, co się wydarzy w tych obszarach, które nas interesują, które są ściśle związane z rynkiem nieruchomości. W związku z tym przewidzenie teraz, prognozowanie tego, co się w najbliższych tygodniach, miesiącach będzie działo na rynku mieszkaniowym i szerzej na rynku nieruchomości, no jest w tej chwili szalenie trudne. Dodam jeszcze, że dla osób, które niespecjalnie interesują się rynkiem nieruchomości, ale jednak oglądają Twój kanał, Tomku, takim papierkiem lakmusowym tego, jak wygląda sytuacja na rynku, będą ewentualne banery na oknach i balkonach „Sprzedam mieszkanie”. Jak wiemy, w tej chwili praktycznie ich nie ma, bo nie ma ofert, ale w momencie, kiedy ten rynek wyhamuje, kiedy tych klientów tylu nie będzie, mieszkania nie będą się sprzedawać, znowu jadąc tą czy inną ulicą, będziemy widzieli banery „sprzedam, sprzedam, sprzedam”. To będzie oznaczało, że popyt wyhamował, że ofert sprzedaży mieszkań, domów, działek jest więcej. Także czekamy, czy tak się wydarzy, czy nie, to się dopiero okaże. Dobrze, że powiedziałeś słowo kiedy ten rynek wyhamuje, a nie jeżeli ten rynek wyhamuje, bo zapraszam Was na audycję o cyklach, o lewarach, bo jedno co jest pewne, to że gospodarka jest cykliczna, a państwa oraz ludzie, inwestorzy, którzy ignorowali cykle, po prostu po jakimś czasie przestają istnieć. Takim modelowym państwem, który ignorował cykliczność w gospodarce, to był Związek Radziecki. Widzicie go gdzieś? Bo ja nie widzę. Teraz jeszcze jedno. To jest nasza wspólna ostatnia chyba w tym roku audycja. Wobec tego życzę wszystkim doskonałego 2024, dobrych działań na rynku nieruchomości, żeby nam się też wszystkim nie pogarszało, żeby nam się polepszało, żebyśmy mieli dobrą, przewidywalną władzę, potrafiącą działać w naszym interesie gospodarczym. Tego Wam wszystkim w 2024 roku życzę. Jednocześnie zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, do pisania w komentarzach propozycji nowych audycji i przypominam, że na symen24.pl mamy te same audycje z tymi wykresami w takiej bardziej czytelnej, stabilnej formie. Dziękuję i cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.